komputerze. Większość Polaków zaczyna interesować się swoim własnym zdrowiem lub zdrowiem bliskich dopiero wtedy, gdy pojawia się ból, pierwsza diagnoza, kolejka do specjalisty, często wielomiesięczna albo i dłuższa. Tymczasem, kochani, organizm wysyła sygnały znacznie wcześniej. Problem polega na tym, że mało kto potrafi je odczytać. I tak naprawdę, a wiecie, czym się tutaj zajmuję? Kanał poświęcony profilaktyce zdrowotnej. Czy naprawdę możemy zrobić coś dla swojego zdrowia, zanim pojawi się choroba? Dlaczego coraz więcej mówi się o jelitach jako jednym z najważniejszych narządów wpływających na odporność, na energię, na samopoczucie, na funkcjonowanie układu nerwowego? Bo jelitko to jest drugi brzuszny mózg, może ważniejszy od tego mózgu tu w kiepełce. Gdzie kończą się fakty, a zaczynają mity dotyczące na przykład oczyszczania organizmu, a w tym jelita. Cześć kochani, jak zwykle Was bardzo serdecznie wita Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. I to, o czym mówiłem na samym tym wstępie króciutkim, o tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z panią Elżbietą Szczerbaciuk, twórczynią pomysłu, projektu Odnowa, Przestrzeń Zdrowia i Regeneracji. Cześć Elu, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Janusz. Zaraz jeszcze się przywitać z całą resztą. Ela jest kobietą, która od wielu lat pomaga ludziom odzyskiwać zdrowie poprzez zmianę codziennych nawyków, edukację oraz holistyczne spojrzenie na człowieka. To, co robię, to samo, co robię ja, czyli robimy, powiedzmy, to samo, może nie tak samo, ale się zbliżamy. Chodzi o to, żeby się po prostu łączyć ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Kochani, oczywiście od razu pierwsze pytanie do Elżbiety, bo Ela jest ciekawą osobowością. Nie zajmowała się od razu tym, powiedzmy, profilaktyką zdrowotną, innymi historiami. Elu, zanim powstała Twoja firma od nowa, i tak jakoś się złożyło dziwnie, że ja podsyłałem Ci link do kanału na YouTube od nowa, który razem z kilkoma przyjaciółmi stworzyliśmy od nowa, tylko u Ciebie przez V, a u nas przez W. Więc zanim powstała od nowa, przeszłaś bardzo ciekawą drogą zawodową. I co wydarzyło się w Twoim życiu, że z biznesu i pracy na najwyższych obrotach postanowiłaś stworzyć miejsce, taką przestrzeń, bo miejsce to nie jest tylko biuro, to nie jest tylko gabinet, traktuj to szerzej. Stworzyłaś przestrzeń poświęconą zdrowiu i regeneracji człowieka. Jak do tego doszło? Jaka była twoja ścieżka życiowa? Mhm. Dziękuję za to pytanie, bo tak naprawdę moja ścieżka, jeśli chodzi o zwykłą pracę, to nie jest tak, że ona się zupełnie zakończyła, bo gabinet jest drugim miejscem mojej pracy. Natomiast ja całe życie pracowałam na etacie i szukałam dla siebie tam jakiejś alternatywy, jak każdy chce zarabiać pieniądze, żeby być wolnym finansowo i ja trafiłam na duży projekt, gdzie bardzo mocno się zaangażowałam, gdzie wsadziłam czas, pieniądze, swoje oszczędności z myślą o tym, że w wieku 50 lat już będę na emeryturze. Ale stało się, co się często zdarza, że firma nie do końca była uczciwa wobec uczestników, a jest ich na całym świecie, bo to nie tylko w Polsce mnóstwo. No, nie wywiązywała się z różnych rzeczy. Ja wszystkie pieniądze, które zarobiłam, zarówno z zwykłej pracy, jak i w tej firmie, reinwestowałam z myślą o tym, że będę żyła spokojnie. Natomiast co się wydarzyło, bo może nie chcę opowiadać o przykrościach, które mnie spotkały od grupy osób i tak dalej, które miały się za przyjaciół i to się często zdarza, stąd mnóstwo ludzi ma taką niechęć do marketingów sieciowych, bo chociaż to nie był marketing produktowy, to obiecywał bardzo dużo i
przez takie sytuacje ludzie tracą zaufanie, tak? I nie chcą, nawet jeśli coś jest wartościowego. Niemniej jednak cała ta historia z wyrzucaniem mnie, bo miałam inne zdanie i to się ludziom nie podobało, którzy byli nade mną, doprowadziło do tego, że oprócz tego, że mnie wyrzucili, moje zdrowie po prostu się zrujnowało. Bo to się skończyło tak, że ja jeszcze sprawę w prokuraturze założyłam, bo podrobiono moje podpisy. Różne rzeczy się zadziały. Grube rzeczy, grube rzeczy. O tym mogłabym oddzielnie, że tak powiem, długo mówić, ale to nie o to chodzi. Chcę powiedzieć, że do czego doprowadziły te wszystkie stresy, nerwy, szarpania, do totalnej ruiny mojego zdrowia, tak? I w momencie, kiedy ja jeszcze pewne sygnały bagatelizowałam bardzo, bo jeszcze jak gdyby walczyłam o siebie, o to, co ja mogę zrobić, jak ja mogę cokolwiek odzyskać, bo też było mnóstwo ludzi, którzy mi zaufało, tak? Tak. Bagatelizując sygnały, doprowadziłam do tego, że przy sytuacji, kiedy jak ja nie mam nigdy żadnych alergii, to po wypiciu jednego produktu, już nie będę mówiła, nie będę insynuowała, że komuś może też coś takiego się wydarzyć, zaczęła puchnąć mi, wcześniej dostałam wysypki, więc mówię, coś jest nie tak, dlaczego moje ciało wyrzuca toksyny, tak? Ale wzięłam jakieś tam suplementy, które powodują, że powinno to zniknąć, natomiast kolejnego dnia, siedząc w pracy, szyja mi spuchła niesamowicie, no i się przestraszyłam, no bo słyszałam, że od takich sytuacji można się udusić. Ja pojechałam z pracy na oddział, gdzie mnie przyjęto natychmiastowo do szpitala, podłączono mnie tam pod badania, dostałam zastrzyki i tak dalej. Usnęłam tam nawet na kozetce, jednak jak się poczułam lepiej, no to co zrobiłam? No przecież wróciłam do pracy, nie? Natomiast zadzwonił do mnie znajomy lekarz, mówi, gdzie ty jesteś, co się dzieje? No i co się okazało, że mam natychmiast wracać do szpitala. Siedziałam sobie na korytarzu, wyjrzał jakiś pan doktor, znowu się schował i znowu dzwoni ten mój znajomy, gdzie ty jesteś, lekarz cię szuka. A ja mówię, no siedzę, czekam. No i co się okazuje, ja wchodzę do gabinetu, a pan doktor mówi, a ja myślałem, że tam czekałem z wynikami na jakąś staruszkę. Bo takie wyniki miałaś. No i co się okazało, że ja przeszłam mikrozawał, o tym nawet nie wiedząc, że gdyby nie ta alergia, która spowodowała spuchnięcie szyby, to nawet bym być może o tym nie wiedziała. No i co? Przykaz położenia się do szpitala, zrobienia wszystkich badań, bo to EKG było takie, jakie było. No i moja komora serca, to wiem, dzisiaj pracuje lewa na 30%. I jak to usłyszałam, że ja nie mogę już uprawiać sportów, nie mogę biegać, z czym się kompletnie nigdy nie zgadzałam, że nie wolno mi morsować. Temu też się sprzeciwstawiłam, chociaż dzisiaj mam jeszcze inne podejście do morsowania z punktu widzenia medycyny chińskiej, jak to działa na kobietę, jak na mężczyznę. Ale ja powiedziałam, no jak to nie? Mało tego, ja w szpitalu, bo mówię, ale dlaczego? A co? A jak? A dlaczego serce? No i w ogóle zrobiono mi szereg badań, gdzie jeszcze wyszło, że wróciła mi bolerioza i było powiedziane, że trzeba się udać na oddział wyspecjalizowany, seria antybiotyków, na co nie było kompletnie mojej zgody. Tak, seria antybiotyków na boreliozę, którą żeś chwyciła znacznie wcześniej. No dokładnie. Bez sensu. Dokładnie. Więc ja powiedziałam, że nie, że i tak na tym etapie, co jestem, no to ja muszę zajrzeć głębiej, skąd to wszystko się wzięło i co ja mogę z tym na dzień dzisiejszy zrobić, tak? Tak. No i trafiłam podczas szkoleń różnych swoich, takich jeszcze rozwojowych, z których nie rezygnowałam, bo to grupa wspaniałych ludzi na
wtedy Mariusza Budrowskiego, który tam miał swój wykład i on opowiadał o tym surowym zdrowiu, pokazywał różne rzeczy, jak leczyć ciało, jak spowodować, żeby nie bolała głowa i to było jak gdyby namacalne w trakcie tego szkolenia. Ja go sobie tam dodałam do grupy się do nich i tak dalej. No i on wtedy dużo mówił o zdrowiu, o tych. I wtedy było 30-dniowe celerowe wyzwanie. No to jak to? No to, że to tak ma wspomóc, że to oczyszcza, że to jest zioło. I ja do tego wyzwania dołączyłam. Te 30 dni kupiłam specjalnie wyciskarkę, no bo trzeba było zacząć od zdrowia. Kupiłam wyciskarkę i To- zaczęłam. No to selerowe wyzwanie u mnie nie trwało 30 dni, tylko później niektórzy mi liczyli, że 700 parę już. E, Bo ja ten seler piłam jak niektórzy kawę, chociaż wiem, że trzeba robić przerwy, bo to jest zioło. Oczywiste, tak. Ale była Także, neofitką. ale ja po prostu jechałam po całości. Także, ale oprócz tego, co chcę powiedzieć, że po tym wyzwaniu Mariusz wtedy to online organizował, że robimy kto chce może dołączyć do 7-dniowego postu. Mówił o korzyści z autofagi, jak sobie wspomóc organizm. No i ja to wtedy zrobiłam. Dołączyłam do 7-dniowego postu o wodzie. Pierwszym wskazaniem oczywiście było, żeby nie zatruwać organizmu. Dużo osób o tym nie wie być może albo boi się z jakiegoś powodu tej lewatywy. Zakupiłam sobie domowy zestaw. Do lewatywy jeszcze. Tak, żeby 2 razy dziennie przy tym poście robić, bo w trakcie autofagii, no czy uwalnia się jeszcze więcej toksyn, no i żeby się nie zatruwać, tak, a żeby sobie pomóc i żeby te komórki macierzyste mogły też zacząć się rozmnażać, tak, oprócz oczyszczania, to trzeba je wypłukiwać. I posłuchaj mnie, Janusz, no ja wtedy przez 7 dni, a uwierz mi, ja nigdy nie byłam jakoś tak wielka, schudłam 18 kilo. No ty jesteś w ogóle szczuplutka bardzo. I ja wyglądałam po tym pierwszym poście, jakby ktoś mnie wypuścił z Oświęcimia. No, sobie wyobrażam. Natomiast powrót do jedzenia, znaczy ja już wcześniej wyłączyłam sobie z diety mięso, wcześniej wyłączyłam cukry, które były, zanim to wszystko się zadziało, moim codziennym posiłkiem, bo ja do kawy na śniadanie zjadałam na przykład całe ptasie mleczko. Albo 2 paczki delicji. I to było dla mnie takie normalne, nie? Tak. Natomiast wiedziałam, że trzeba odstawić cukry, żeby nie karmić tutaj pasożytków. I odstawiłam też mięso, ale po tym poście, jak wychodziłam z niego, to tam jest, wiadomo, restrykcyjna dieta, nie możesz zacząć jeść normalnie, tak? Żeby powoli przygotować organizm, więc woda z octem jabłkowym, żeby rozbudzić kwasy żołądkowe, powoli takie szejki, oczywiście wszystko na surowej żywności, warzyw i owoców. No mój organizm powiedział, hello, ja nic innego nie chcę. I tak naprawdę to już będzie z 8 lat, jak ja głównie jestem na diecie witariańskiej. I to nie jest tak, że któraś jest dobra, któraś jest zła, że jestem za taką, za taką, za taką. Ona mi służyła i służy do dnia dzisiejszego. Oczywiście mam swoje grzeszki, czasami mi się chce coś ciepłego, jakiegoś ciepłego kremiku z pomidorków. No coś I to jest okej. I to jest okej, bo jeżeli się czegoś, ja uważam, że jeżeli mam taką zachciankę, że czegoś chcę, to organizm tego potrzebuje. I ja się nie zarzekam, że tak zostanie zawsze, bo być może okaże się, że coś się znowu w moim organizmie zadzieje. Jestem w takim, a nie innym wieku, za chwilę 50, mam prawo do menopauzy, przekwitania i może się okazać, że moje hormony czy coś spowodują, że no ja będę jednak tego ciepła potrzebować więcej, tak? To można w różne dziedziny medycyny iść, ajurwedyjskiej, chińskiej i tak dalej, więc jak gdyby
jesteśmy całością i tak naprawdę najważniejsze jest obserwować swój organizm i co Mhm. on potrzebuje. Mhm. Chcę Ci powiedzieć, że z tych 18 kilo wróciło mi normalnie 13, z Mhm. czego 5 nie. I to był dla mnie taki hello, to co się stało z tymi 5 kilogramami? Mhm. No jak to co? One ciążyły w moich jelitach. Bo Masy jak się wraca do... kołowe, pasy kołowe, te inne Tak, dokładnie, historie bo tłuszcz... zalegają często długo, długo, długo. Dokładnie. A jeszcze była taka sytuacja, że czułam, że coś mi jest nie tak, że jeszcze coś tam jak gdyby się przytyka, nie? I ja przypomniałam sobie, że na jakimś tam spotkaniu organizowanym w Siedlcach, tutaj też w temacie zdrowia, poznałam kobietę, przewspaniałą Gosię, która na tamten moment otwierała gabinet hydrokolonoterapii. I co? Telefon do Gosi, żeby sobie pomóc, tak? Że skoro zwykła lewatywa mi nie pomogła, no to idę do niej na zabieg. I w ogóle nie wiedziałam, jak on wygląda. Ja tamten moment nie wiedziałam, jak to wygląda. Ale zaufałam i poszłam z zaczuciem, że czas tak zrobić. Oczywiście to, co ze mnie wyszło, to A, lepiej nie opowiadać. bo to Natomiast widziałaś nawet w rurach. Natomiast spowodowało, że nie tylko czułam się lepiej, no ale cała praca mojego organizmu zupełnie inaczej funkcjonowała. Mój organizm zaczął inaczej funkcjonować, tak? Mhm. Zaczął wchłaniać. A to, że ciążyło, to też powodowało, czasami gdzieś tak nam się te jelita ułożą, że gdzieś się coś zablokuje Tak. i nie może to, co powinno wyjść, To jest tak? I to się... kilkanaście metrów, kochani, kilkanaście metrów, tak prawdę mówiąc, jelito cienkie, lito grube, no 9 z kawałkiem, nawet do 12 metrów, w zależności tam od różnych historii, a więc to jest naprawdę potężna Tak, tak, strzała. tak, tak. Jakby je rozkładać, bo czytałam w różnych mądrych książkach, no to na powierzchnię, tak, jakby jeszcze te kostki rozłożyć, to Kostki jelitowe boisko 360 piłkarskie. metrów kwadratowych, tak. Tak, tak, tak. 360 metrów kwadratowych, jak boisko piłkarskie. Dokładnie. I ja sobie myślę, hello, to my czasami chcemy, żeby coś dobrze działało, że przez chwilę coś robimy, bardzo przez krótką chwilę, i to ma być ok, ale skoro to jest taka powierzchnia do ogarnięcia, która wpływa na cały nasz organizm, no to nie może być wybiórczo, Tak, tak? Że te tak, nasze nawyki tak. żywieniowe, no sen, stres, emocje, to wszystko ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie. I powiem Ci, że z zabiegów korzystałam później regularnie, przypominająco, bo zrobiłam sobie serię u Gosi wtedy oczyszczającą. Natomiast, a że temat, ja cały czas byłam przy tym zdrowiu, potem robiłam kolejne posty i zrobiłam 30-dniowy post o wodzie, gdzie już tak nie schudłam. Tam było tylko 5 kilo, tam było już jelitka pilnowałam. Więc i co chwilę ktoś się mnie pytał i miałam jakieś grupy, jak zrobić ten 7-dniowy post, żeby wspierać, potem jak wychodzić, jak ćwiczyć sobie rano, żeby pobudzać limfę, żeby to się oczyszczało. I każdy mówił do mnie tak, nawet w saunie jak siedziałam, no to wskazywali, no tutaj zapytaj się Eli, ale pamiętaj, że pierwsza porada jest gratis, a potem trzeba płacić. I ja się śmieję, no nie, no ty mnie zmuszasz do zrobienia biznesu, ale w cudzysłowie, bo ja jeszcze wtedy Tak. nie myślałam o gabinecie. Natomiast moja wspaniała Gosia, poprzedniczka, podjęła decyzję, że do końca tego roku chce zamknąć gabinet. I rozmawiam 2026, tak? tak, miałyśmy sobie dać rok czasu na różne rzeczy, natomiast tak się stało, że na początku roku wypowiedziano jej umowę i ona podjęła decyzję, że szybciej, no i ja stanęłam przed decyzją, że zrobię to teraz, że zrobię to już. Mhm. I powiem Ci, że to była najlepsza moja decyzja ze względu na to, że no ja sobie nie wyobrażam, żeby tego miejsca nie było. Stworzyłam, tutaj w tle widać zupełnie w nowym miejscu i żeby nie tylko robić te zabiegi hydrokolonoterapii, które są
niezwykle ważne, nie tylko profilaktycznie, ale i przy różnych tematach, z którymi się niektórzy mierzą. Bo nie bez powodu to się nazywa równowagi, tak? Przestrzeń Tak, zdrowia i tak, równowagi, bo tak, to nie tylko tak, chodzi o zdrowie, tak. ale naprawdę w trakcie tutaj naszych rozmów to wracamy do tematów, gdzie to uwolnienie ma gigantyczne znaczenie, tak? Z Mhm. czym my jesteśmy, co nosimy, co przeżyliśmy i tak naprawdę niektóre rzeczy od dzieciństwa, niektóre w niedalekiej przyszłości. To wszystko jest w ciele skumulowane. Ciało pamięta. Ciało pamięta, tak. Ciało pamięta. Pamięci No, komórkowej matki i ojca również, tak, jeżeli tak, się tak. spotyka, I pamięć nawet rodu przechodzi. dokładnie, więc no, chciałabym jeszcze tutaj dołożyć tematy kobiece, związane z seksualnością, z uwolnieniami tam różnych Mhm. rzeczy. Mhm. Mam kilka pomysłów. Traum na tym tle również. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I to jest kwestia czasu, jak wierzę, że to wszystko popłynie, bo dziś spotykam wspaniałych ludzi, takich jak ty, O, którzy dziękuję. o tym mówią i którzy mają świadomość, jak to wszystko jest ważne, tak? Więc nie uważam się za nie wiadomo jaką ekspertkę, bo z tego tytułu no, człowiek uczy się całe życie, wiedza się, badania są różne Nowe rzeczy tak, wychodzą często. tak, taki pogląd na różne tematy też jest inny. No, znam wielu ekspertów znanych w social mediach, którzy kiedyś mówili tak, a dzisiaj już mówią inaczej, że tak, 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 pomimo tego, że mają status lekarza, tak, że tak było, tak robiliśmy, ale dzisiaj no, to wygląda inaczej, tak. tak, także ja uważam, że no, w ogóle mam fioła na punkcie wiedzy. Twoje książki w ogóle uwielbiam. Nie wiem, kiedy to wszystko ogarnę, ale powiem ci, że kiedyś miałam takie wyzwanie 52 książki w roku przeczytać, nie? I tam, że w tygodniu to jest jedna. No, Tak. no dzisiaj są to książki o zdrowiu i nie wyobrażam sobie inaczej, bo to jest taka kopalnia wiedzy, tak naprawdę tak mocno nam przydatnej w codziennym funkcjonowaniu i można by o tym mówić w nieskończoność. Tak, tak, zgadza się. Elu, a przepraszam Was, kochani, tutaj sprawa taka techniczna, bo widzicie podpis pod Żaneta! No, Żaneta, tak. nie mam na drugie, na trzecie też nie. Nie, ale to jest taka w tej chwili nieistotne, to jest techniczna niedogodność, także to nie Żaneta, to jest Elżbieta, także żebyście rozumieli o co chodzi. Po prostu, ale to mniejsza z tym. Posłuchajcie, byłem u Elżbiety kilka dni temu właśnie w Siedlcach, sam mieszkam na Podlasiu, ona w zasadzie też, chociaż Siedlce zalicza się chyba do Mazowieckiego, Tak, tak. ale to ja to traktujecie jako podlasiankę, tam nie ma sprawy i Ja koniec. też siebie tak Nie uważam. warszawiankę, nie warszawiankę zupełnie. Przepiękny gabinet. Zrobił na mnie, nie ukrywam, kolosalne wrażenie, dlatego że wnętrza widać było ciepłą taką rękę, jeszcze po poprzedniczce pewnie. Piękne Poprzedniczka była w innym miejscu. To jest w nowo innym stworzone miejscu, tutaj miejsce. wszystko było, Tak, ale jest fantastyczne. Cały wygląd, cała ta otoczka. No, słuchajcie, zachodzi się i tam się człowiek czuje jak po prostu u siebie. Bardzo fajnie, bardzo tak przyjaźnie, bardzo sympatycznie. To jest po pierwsze. Po drugie, widzisz, Elu, w gruncie rzeczy jesteśmy bardzo podobni do siebie, bo przecież jestem magister, inżynier. Nie mówię, że jestem magistrem, inżynierem, tak prawidłowo, tylko magister, inżynier, mechanik maszyn rolniczych, konstruktor. Jakim to prawem, nieraz o tym mówię w audycjach i na szkoleniach, jakim to prawem ja się zdrowiem zajmuję, profilaktyką zdrowotną, dlaczego to propaguję? Dlatego, że moje zdrowie jest moim zdrowiem, a nie zdrowiem nawet najlepszego lekarza. Lekarz może mnie badać, diagnozować, podpowiadać, przepisywać mi leki, ale jeżeli ja temu się wszystkiemu nie poddam, no to co najlepsza medycyna tutaj będzie potrafiła? I teraz w związku z tym, kochani, mam do Elżbiety, do Eli takie bardzo ważne pytanie. Wbrew pozorom proste, ale bardzo ważne.
biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie w naszym kraju, te afery, ten szpital północny czy południowy, wychodzą straszne rzeczy, spółdzielnie lekarskie, gdzie lekarze zarabiają ho, jeszcze więcej, znaczy niech zarabiają. Obyśmy wszyscy zarabiali jak największe pieniądze, życzę każdemu, ale za tym musi iść etyka, prawdziwa opieka i tak dalej. I teraz tak, mamy problemy zdrowotne, bo coś zaczyna dolegać. Idziemy do przychodni, do lekarza pierwszego kontaktu, później ewentualnie kolejki do specjalistów, badania, diagnoza, no i wychodzi problem. Okazało się, że ten problem narasta już od wielu, wielu lat. To jest po pierwsze. Po drugie, we wszystkich mass mediach, ja to nazywam, przepraszam, ale w środku wstawiam literkę N, wielką literkę N, czyli media, celowo, złośliwie to mówię, ciągle warczą, postulują, musicie wcześniej się badać, wczesne badanie, wczesne wykrycie i już będziemy leczyć. I na przykład w przypadku nowotworów, gdzie w ciągu roku 200 000 ludzi zachorowuje u nas na nowotwory, w tym rak jelita grubego, o czym zaraz będziemy mówić w kontekście tego, co robisz. 100 000 ludzi rocznie umiera w tej chwili. Za 15 lat mniej więcej, 35-40 rok, okazuje się, że będzie tych nowotworów, zachorowań w Polsce ponad 300 000 i będzie 150 000 ludzi umierało. Więc pytanie, dlaczego? I teraz w związku z tym jest cała akcja, profilaktyka. Wcześniej się zbadaj, będziemy cię leczyć. A czym będziecie leczyć? Metodą, którą jedna z moich wykładowczyń, wspaniała lekarka, w tej chwili nie chcę wymieniać jej nazwiska, żeby jej nie psuć po prostu pewnych rzeczy, mówiła, metoda wytnij, otruj, spal, a co z zapobieganiem w takim razie? I w tym kontekście tej szerszej mojej przemowy, Elu, mam do Ciebie pytanie, bo coraz częściej słyszymy, że medycyna współczesna i tak świetnie rozwinięta, wspaniałe rezultaty, przeszczepiamy serca, płuca, nerki i tak dalej, wątroby, świetnie radzić sobie z leczeniem ostrych stanów, ale znacznie gorzej jest z profilaktyką. I pytanie, kto się ma zająć tą profilaktyką? Czy medycyna, czy my sami? I czy Twoim zdaniem każdy z nas może stworzyć własny system dbania o zdrowie swoje i bliskich? Od czego najlepiej byłoby zacząć? No, zdecydowanie od siebie. Patrz, tak jak ja ci opowiedziałam, to z czym ja się mierzyłam i co ja u siebie zauważyłam i co ja u siebie zmieniłam, tak? Bo dzisiaj tak naprawdę na nasze zdrowie ma wpływ wszystko. Jaką pijemy wodę, co wrzucamy do naszego organizmu. Bo jeżeli my dzisiaj karmimy się tak łatwo dostępną, przetworzoną żywnością, a jeszcze w plastiku, no to jak my możemy być zdrowi? Stany zapalne, które później powodują kolejne rozkwity chorób. Dla mnie to jest punktem wyjścia, tak? Jesteś tym, czym jesz. A w zasadzie, bo kiedyś też, znaczy uzupełnię, przepraszam, jesteś tym, co spożywasz Tak, i przyswajasz. A i teraz pytanie, przyswajasz, czy ale, przyswajasz? ale co ty masz przyswoić, jak to wszystko jest śmieciowe? Tak. Co ty masz przyswoić? Jeżeli to ci zapycha żołądek, jeżeli nie twoja wątroba, twoja trzustka, twoje wszystkie organy przestają pracować z powodu tej żywności, które one są wszystkie obciążone, no to co tam ma się przyswajać? Tam się tylko odkłada. I każdy jeden narząd powoli przestaje pracować, funkcjonować tak, jak powinien, tak? A to wszystko, co wpada dalej i w ostateczności na samym końcu to, co ja tak uwielbiam, moje jelitko, no to jeżeli tam się odkładają złogi, nie tylko z mięsa, no z tych przetworzonych, tak, bo to wszystko się nie strawi tak, jak powinno. Tak? Chemia, Chemia, toksyny, spulchniacze, wszystko. polepszacze, Dokładnie. plastik, słuchajcie, radionuklidy, to jest moja, wiecie doskonale, że to jest moja, że tak powiem, codzienna strawa, ta publicystyczna, ta wiedzowa.
No i z tych węglowodany, te bułeczki, które są tak pięknie spulchnione, pachnące, one potem gniją. No to co, jak to ma się wchłonąć? Jak jelito nie może, nie zdąży tego wyporządkować, to cały czas gdzieś tam jest i to wpływa na nasze zdrowie, a potem się dziwimy, że tu nam puchnie, tu nie możemy się wypróżnić, tu mamy biegunkę i cała masa innych rzeczy, która, hello, to jest sygnał. To Mhm. jest dla ciebie Mhm. sygnał, Mhm. człowieku, że coś robisz nie tak, tak? Ja też wiele rzeczy robiłam nie tak, ja nie jestem Ależ święta. oczywiście, każdy z... I tylko pytanie, czy musi dojść do takich sytuacji skrajnych, tak, że my lądujemy w szpitalu, bo coś się zadziało, czy łapiemy te sygnały, które ciało wysyła, bo to nie jest tak, że ono nie wysyła. Czy ty myślisz, że mnie serce nie kuło? Tu w klatce? Kuło, tylko ja myślałam, że to są tylko po prostu nerwobóle, bo ja jestem w tym momencie zestresowana. Tak. Tylko co z tym zrobiłam na tamten moment? Nic. Musiało dojść do kolejnych rzeczy, do kolejnych rzeczy, do kolejnych rzeczy i dobrze, że tylko na tym się skończyło. Także no, my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie w pierwszej Absolutnie. kolejności. To dobrze, Elu, to od czego najpierw trzeba byłoby zacząć na przykład? z- Zacząć. No, każdy jest inny, każdy ma jak gdyby inną historię. I ktoś może przyjść, bo ma wyzwanie z czymś, tak? Bo nawet sam wiesz, tak jak trafiają ludzie do ciebie na konsultacje. I nie jest powiedziane, że każdy musi skorzystać z zabiegu hydrokolonoterapii, Mhm. który jest Mhm. cudowny. I Mhm. on nie jest tylko wtedy, kiedy ma się problemy, ale może przede wszystkim profilaktycznie. I ktoś mówi, że wypróżnia się 2-3 razy dziennie. Okej, ale potem co tutaj u nas leci i on to sobie widzi, bo ja mam zamontowane lusterko, Tak. no to pokazuje, że jednak pomimo tych wypróżnień, te złogi, naleciałości z lat, one są. Więc dopiero w tym momencie, kiedy da się ciału uwolnić z tego wszystkiego, to zupełnie inaczej zaczyna pracować flora jelitowa, odbudowywać się. Dzięki temu mogą wchłaniać się te składniki odżywcze, bo jeżeli my mamy tutaj bałagan, a nawet będziemy się suplementować, jeść Mhm. wspaniałe warzywa i owoce, niech one będą z najlepszych źródeł, bo nie będziemy dzisiaj już nawet gadać o tym, co jest w marketach i czym, Tak, jak tak. to nas niektóre rzeczy trują, ale to się nie będzie wchłaniać I odżywiać. i odżywiać, no oczywiście, no bo przecież po to jemy. Po to Tak, jemy, żeby tak. odżywić się, dożywić się. Dożywić się. Używa słowa dożywić się, słowa, które ja często używam, dożywienie organizmu. Ogromna większość z nas, i ja też, bardzo dobrze o tym mówi, że przecież też nie jesteś alfą i omegą, tak jak ja. Nie mam się za ostatecznego eksperta, autor. My się cały czas uczymy i czasami dochodzi do takiego czegoś, że ta nauka jest w ogóle cholernie trudna. Przepraszam słowo za słowo cholernie, ale nie lubię bułkie, przez bibułkę, rozmawiajmy normalnym językiem. Dlaczego ta nauka jest bardzo trudna? Dlatego, że zderzamy się nieraz z naszymi wpojonymi w nas paradygmatami. Przez Mhm. ktoś nas tam uczył, wtłaczał, te media, szkoła, rodzina i tak, nawyki i tak dalej, i nagle spotykamy się z czymś nowym i hello, jak ty to mówisz, o co tu chodzi? Ja Mhm. często się spotykałem z tym i musiałem i zmierzałem się ze ścianą, zaraz. Uczono mnie zupełnie czegoś innego. Czegoś innego. Czyli czy to nowe jest naprawdę dobre, prawdziwe? I tu był dopiero kociokwik, trzeba było się zmierzyć z tym i uznać jasny gwint. To, co wiedziałem do tej pory, to jest nic nie warte. Bo trzeba było włączyć tak zwany chłopski rozumek, taki rozsądek, taką roztropność zwyczajnie, a nie tylko iść, albo badania naukowe, to wielu się dzisiaj posługuje tym. Ostatnio ukazała się audycja bardzo znanego youtubera, który
po prostu nie pozostawił suchej nitki na tym, że chodzi o picie wody. Te 2 litry wody to jest bzdura, oszukują cię i tak dalej. Chłopie, z pełnym szacunkiem dla ciebie, ale ty nie masz zielonego o tym pojęcia. Bo biorąc pod uwagę dzisiejszy stan tego, o czym my mówimy, co my Mhm. wpuszczamy w siebie, bo to nie jest pokarm, to nie jest żywność, to nie jest posiłek. Rozkmincie, kochani, znaczenie tych słów. Posil się, pokarm się, odżyw się, żywność, czyli coś, co żywi i tak dalej, a my często wchłaniamy chłam, tak prawdę mówiąc. I teraz w związku z tym, na przykładzie prania zwyczajnego w pralce, jeżeli dzisiaj mam czystą koszulkę, noszę cały dzień, przykładowo jest tylko przepocona, no to wystarczy, że do miseczki wrzucę odrobinkę proszku, może jakiegoś dobrego mydła, wypłuczę, po prostu szcząknę wszystko. Ale jeżeli to jest kombinezon mechanika, po tygodniu jego pracy w zakładzie, w warsztacie, to trzeba na 2 godziny być może dużo tego po prostu proszku i to nie wszystkie plamy zejdą. A więc rozumiecie tę metaforę doskonale, kochani, o co chodzi. I teraz, między innymi, jeżeli mówimy o pralce, o praniu, to tam jest woda przecież. Czysta woda. I teraz my mamy to płukać, jeżeli chodzi o jelito, te 360 metrów kwadratowych. Płukanie czym? Jeżeli dzisiaj nie jemy tego, co jedli nasze rodzice 50, 70, 80 lat temu. Dzisiejsza młodzież, kochani, nie zna smaku prawdziwego siadłego mleka, prawdziwej śmietany, prawdziwego masła, prawdziwej zwyczajnej kiełbasy, która była najprostszą, bo z tych odpadków, ale z mięsa, a co dzisiaj się daje i tak dalej, i tak dalej. I o to chodzi, że picie dzisiaj czystej wody to jest podstawowy zabieg prozdrowotny i prohigieniczny. A tymczasem są badania naukowe za dużo, ale czy w tych badaniach uwzględnia się te aspekty, o których dzisiaj mówimy? Dobra, rozgadałem się troszeczkę. Dobrze, dobrze. Ale, bo czasami zarzucają mi, panie Januszu, bo pan nie pozwala innym mówić. Ja mówię, dobrze, ale to nie jest wywiad, to jest rozmowa, a Tak jest? żeby w rozmowie coś przekazać. Więc ja nie jestem tylko od zadawania pytań, tylko od rozmawiania, no nie? Wymiany po prostu poglądów, wiedzy i tak dalej. Okej. Elżbietko, mówimy o jelitach. Mhm. Jednym z jego pasażerów, jelita naszego, jest tak zwana mikrobiota jelitowa. Generalnie to są 2 określenia, gdzie dochodzi do pewnych nieporozumień. Jedni mówią mikrobiom, inni mikrobiota. Ja to rozkminiałem swego czasu. Kiedyś w takim kwartalniku hipoalergiczni, pozdrawiam panią redaktor Żanetę Gelc, która jest szefową tego kwartalnika, rewelacyjnie w ogóle redagowany. Pani Żaneta ma kontakty z ludźmi, z naukowcami, lekarzami z całego świata i w jednym z artykułów, w jednym z numerów była wyjaśnione te 2 pojęcia, mikrobiom i mikrobiota. Mikrobiom to zespół nie tylko organizmów, ale ich genotyp i tak dalej. Natomiast mikrobiota to są już przede wszystkim te bakterie, te po prostu ewentualnie wirusy, grzybki i tak dalej. Wszystko to Grzybki, tak. i tak dalej. Więc używamy tego słowa mikrobiota. I teraz powiedz mi, bo o mikrobiocie jelitowej już od jakiegoś czasu w mediach też się dużo mówi, czy rzeczywiście można powiedzieć, że zdrowie zaczyna się w jelitach? Jak ta mikrobiota może decydować o naszym zdrowiu, czyli rodzaj mikrobioty, grzyby, jakieś wirusy, bakterie, jakie bakterie są gnilne, są te pożyteczne, dwudzielne. Pożyteczne, tak. Jakie sygnały organizmu mogą świadczyć o tym, że na przykład nasze jelita przestają prawidłowo funkcjonować? No, sygnałów może być mnóstwo, bo rozmawialiśmy o tych wzdęciach, rozmawialiśmy o zaparciach, znaczy wspomnieliśmy o nich, o biegunce, ale posłuchaj, niektórzy mówią, no ja mam chyba jakąś mgłę mózgową. Mhm. No i hello, to nie jest tak, że my tracimy pamięć z jakiegoś powodu, ale nasza mikrobiota może źle funkcjonować i to też jest pierwszy sygnał, bo przecież jeśli chodzi o
jak jesteśmy skonstruowani. Mówimy, że jelita to nasz drugi mózg, ale jak to jest połączone, tak? Mhm. Że możemy, tak jak tutaj, pierwsze co mi się kojarzy, to rozmasowanie nerwu błędnego i Mhm. on zaczyna się już w jelitach. I to jest ta droga, tak? Sygnałów ciało może wysyłać mnóstwo, tylko pytanie, czy my będziemy je wyłapywać. Mhm. Bo tak jak ty mówisz, bakterie dobre, złe, tak. I teraz nasza mikrobiota, jeśli nie funkcjonuje prawidłowo, bo jeżeli my będziemy, bakterii mamy mnóstwo, ale 5% jest dobrych około, mogę się mylić, popraw mnie, Tak, tak. 5% jest złych. Jeżeli my będziemy dokarmiać te złe, no to jak ona będzie funkcjonowała prawidłowo, tak? Nie damy jej szansy. A taki podstawowy objaw, na przykład kubka nasza, przepraszam, to będzie ohydne, wstrętne. Nie, ja to lubię ten temat. Nie chcę powiedzieć, z czym ty się bawisz, no nie? Tak żartobliwie, ale słuchajcie, no każdy z nas przynajmniej raz dziennie powinien zrobić kubkę. Miałem Tak. kiedyś przypadek, pani w Rzeszowie, po 50, piękna kobieta, powykręcane potwornie dłonie, RZS bardzo silny, ale to było wiele lat temu, ja jeszcze nie wiedziałem o tym, że jest powiązanie między stanem jelit a RZS-em. To pani się nie wypróżniała po 2-3 tygodnie? Tak. I ona mi powiedziała, mówi proszę Panie Januszu, mam problem, nie wypróżniam się po 2-3 tygodnie. Ja mówię, Mm, jak? To jest niemożliwe. mm, Dlatego, że u mnie te flaczki, że tak powiem, podroby funkcjonowały bez żadnego ale. Rano, że tak powiem, muszę pójść rano, chlub i sprawa załatwiona. Resztę zabiegów higienicznych od razu trzeba zrobić sobie i tak dalej. A ona jak to 2-3 tygodnie po prostu nie siadała, nie dała rady się wypróżnić. Nie mogłem w to uwierzyć, ale jak nabywałem wiedzę coraz bardziej, okazało się, że te problemy właśnie z RZS-em to się zaczęło od jelit. I teraz no dzisiaj, tak. jedną z moich książek Zdrowe Stawy, i tam jest rozdział, gdzie opisuję, że najpierw pojawiają się problemy z jelitem, czego kompletnie nie widzimy, nie czujemy, bo jelito nie daje tak jakby wyraźnych sygnałów, a tam jakieś zdjęcia, jakieś tam zaparcie, jakieś tam biegunki, jakieś tam inne historie. I to skutkiem tego jest między innymi RZS, reumatoidalne zapalenie stawów. Co ma piernik niby do wiatraka? Okazuje się, że właśnie jest to połączenie. A przy okazji, jak mówiła się tutaj o tym nerwie, błędnym masowaniu, słuchajcie, 80% sygnałów biegnie z jelit do Czyli mózgu, około, nawet ponad 80, niecałe 20% z tego mózgu z powrotem. mm, Jelitko mówi, podpowiada cały czas. Okej, w porządku. Dobrze, więc jest mikrobiota, jest ta gnilna. Generalnie kilka kilogramów nosimy w sobie obcych pasażerów. tak. Niektórzy, wszyscy to są niby na gapę, ale są pożyteczne te mikroby, że tak powiem, które produkują witaminy na przykład w naszych jelitkach i tak dalej. Najwyżej dopowiesz, ale dobrze. W Twoim gabinecie są robione zabiegi hydrokolon terapii. Kolon to jest jelito, hydro to jest woda po Woda. prostu, żebyśmy się dobrze rozumieli. I tu jest zabieg, który budzi w tej chwili faktycznie bardzo dużo zainteresowań ze strony różnych ludzi, jak i kontrowersje. Mhm. Więc czym właściwie, Elu, jest hydrokolonterapia? Ty jesteś fachowcem tutaj, poznałaś już to doskonale. O czym się różni od zwykłej lewatywy, o której ty mówiłaś? Ja kilka razy robiłem w życiu lewatywy dla kilku osób. No, przyjemne to nie jest, a ty to lubisz. No, każdy ma, że tak powiem, i tak dalej. I dla kogo dla kogo może być ta hydrokolonterapia skierowana? Czy są jakieś ograniczenia, przeciwwskazania, kto ewentualnie nie mógłby skorzystać? Oczywiście, że są przeciwwskazania, a może najpierw powiem o samym zabiegu. Bo domowa lewatywa to taki woreczek, 2 litry, tak, nalewamy, płuczemy. A w trakcie zabiegu ta filtrowana woda, specjalnie oczyszczona,
Ale mówisz już o zabiegu hydrokolonterapii. Tak, tak, Bo tak, lewatywa to jest ile? No 60 centymetrów od pupci z przeproszeniem od odbytu. tak, dokładnie, To dokładnie. maksymalnie tylko 60 centymetrów, Tak, 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 maksymalnie. dokładnie tak. Natomiast w trakcie samego zabiegu zużywane jest od 60 do 80 litrów wody. Ona jest w temperaturze jelita. Tak, Czyli tak. zaraz, czyli kochani, wyobraźcie sobie, bo to może być takie nienamacalne. Przeciętne wiadro to jest 10 litrów. Czyli 8 wiader do 10 wiader. Tak, Dobra, to tak. uzgodniliśmy. No już ci powiem, jak to idzie, ponieważ mamy obieg, tak, że część wody wpływa, część wypływa. I wiadomo, jeżeli tam mamy, coś nam blokuje, no to nie wypłynie. Ale chcę powiedzieć, jak to wygląda w całości. No trudno to w ogóle zobrazować, tak wytłumaczyć. Natomiast w momencie, kiedy woda dostaje się do naszego jelita, tak, to ona namacza nam te zwłoki. Najpierw. Tak, namacza, żeby to się mogło. Przepraszam cię, wchodzę w ci słowa. Będziemy drastyczni i powiemy, w jaki sposób ta woda się tam dostaje. Co robisz z pacjentem, z pacjentką? Kurczę, dobrze, że mam szufladę blisko. No bo to wiesz, takie są eufemizmy. No coś trzeba wprowadzić i czymś. Posłuchaj, ona sobie wpływa za pomocą tej rurki, nie? A wypływa sobie już dużo, trochę większą rurką, Tak. tak? Przez urządzenie, Mhm. gdzie wszystko, co wypływa, jest widoczne. Oczywiście może się zdarzyć, że nam odklei się coś większego i to Mhm. potem dopiero wyjdzie w toalecie, bo to Mhm. ma 2 cm średnicy, natomiast nasz odbyt, już rozmawiamy Czyli dokładnie, rozszerza się do 10 centymetrów. rureczkę wprowadzasz w głąb odbytu. Tak, tak, zasysa się to nam ładnie i tak jak powiedziałam, tędy wpływa, tędy wypływa i przez to, że przez całe te 45 minut jelito pracuje za pomocą i przy pomocy nie tylko wody i urządzenia, gdzie jest kontrolowane ciśnienie Mhm. w jelicie i widzę, co się dzieje, widzę, kiedy jest blokada, nawet jak ktoś się nie odezwie, tak? Tak. I dzięki temu może to się odkleić, wypłynąć, tak? To nie tylko są resztki jakieś tam pokarmowe, wiadomo, z poprzedniego dnia, co Tak. zjedliśmy, bo wiadomo, że no, musiałby ktoś długo nie jeść, ale no jest rekordzista, co przy jednym zabiegu między znaczy ważył się przed zabiegiem i po zabiegu to już była jego ostatnia wizyta. Zostawił 5 kg, czyli to są złogi, które Złogi. nagromadzone były przez lata, tak? I to jest źródło stanów zapalnych w jelicie. No tak, bo miał problemy z cukrzycą, miał problemy insulinooporność była i cukrzyca, to wszystko jedno za drugim się zazębia, nie mógł schudnąć, miał wrażenie, że podpowietrza tyje jeszcze dodatkowo, tak, ale no, jak to się działo wszystko w środku, no to nie dawało możliwości, żeby organizm mógł się regenerować, bo nasze ciało ma po prostu niesamowite zdolności samoregeneracji, tylko my musimy mu na to pozwolić. Tak. My musimy mu na to pozwolić, tak? I co ja miałam jeszcze o zabiegu powiedzieć? Bo tak dużo tematów, wątków poruszamy. Podpowiedz. Jak długo trwa cały zabieg? Sam zabieg, bo wizyta to dłużej, bo to wiadomo, wywiad, trzeba Tak, się dowiedzieć tak, na tak. temat, czy nie ma przeciwwskazań, bo oczywiście Tak. mogą być. Hemoroidy Wiadomo. mogą być przeciwwskazaniem? Jeżeli są krwawiące. Natomiast jeśli one są, że tak powiem, spokojne, nic się z nimi nie dzieje, no to nie, tak? Kobieta w ciąży? Absolutnie nie. Nie. Chyba że to jest podmiot, no
jest ten tydzień, miesiąc, ale wiadomo, absolutnie nie. No, Dlaczego ja o to pytam? Bo w gruncie rzeczy przecież na przykład przed samym porodem zazwyczaj kobietom ordynuje się lewatywę. Po co? Żeby znaczy, oczyścić ten końcowy ale to końcowe, ale to wiesz co, to tak jak ty mówisz, końcowy. Zwykłą lewotywą końcowy etap jelita starcie i na przykład wyciszymy, natomiast tu jak woda wpływa, no to ona, wiesz, no jelito nam się pięknie zakręca, tak? tak, tak. I dochodzi sobie przez, ona wchodzi w całość, jeżeli nam złogi na to pozwolą, bo wiadomo, że nie od razu tak się zadzieje, tak? Stopniowo, tak? Coś, jak jest przytkane, no to musi wyjść, żeby, Tak, żeby tak. poszło dalej, tak? No, Nic na siłę oprócz tego. dokładnie, dokładnie. No, w trakcie zabiegu, poza tym, jak tej wody jest więcej, no, zatrzymuje się, że tak powiem, jak mówi się tak u nas w gabinecie, wlew. Robię wlew, czyli zatrzymuję, że ona nie wypływa. To każdy, kto leży, czuje, tak, jak to wszystko idzie i kiedy jest opór, tak? No, Jest czuję jak w gdyby jelitach taki, to wszystko już. tak, tak, jak gdyby parcie. I dopiero potem to wypływa i tak jelito przy tej wodzie się rozszerza. Ono Mhm, potem musi się odkurzyć, dlatego nie można tego zrobić kobiecie w ciąży, mhm. żeby tutaj, nie daj Boże, nie zaszkodzić, tak? Oczywiste, jasne. A więc są pewne przeciwwskazania, oczywiste. Powiedz mi, ale ze swoich, biorąc pod uwagę Twoją wiedzę, Twoje doświadczenia już związane z tym zabiegiem, czy dostępne badania naukowe, które Ty znasz, bo musiałeś to poznać, potwierdzają, czy też nie potwierdzają jednoznacznie tych zabiegów, tych pozytywnych zabiegów wewnątrz naszego organizmu, naszego ustroju? No, oczywiście. Oficjalne badania różnego rodzaju mówią. A no, wiesz co, ja mam urządzenie, które jest urządzeniem medycznym sprowadzone Tak, z Kanady. I tam jest ono oficjalnie w szpitalach, tak? Że nie u nas przed pewnymi badaniami zaleca się no, wypróżnienie, tak? Przy kolonoskopii. Natomiast tam, nie wiem, czy wszyscy, nie mieszkam w Kanadzie, tak? Ale sugerują kompleksowe oczyszczenie, żeby dostęp nawet do jelita i do zobaczenia tego, co się dzieje, był pełniejszy. Bo kolonoskopia oczywiście wykryje, jeżeli są nieprawidłowości, tak? tak, Natomiast, żeby to pełniejszy był obraz, no to tam jest akurat praktykowane w ten sposób. No, to nie chodzi tylko o badania. Tam ja już widzę, co się dzieje poza naszymi granicami, że u nas się wprowadza różne zakazy, łącznie z tym, co teraz się dzieje i jestem tak, tym Lex przekonana. Szarlatan, przecież to jest chore, bo A, a, wyleje a się tam dziecko e, razem z skąd, kąpielą. a za granicą, w Stanach Zjednoczonych, zaczyna się mówić właśnie o tym, żeby od pewnych rzeczy odchodzić, że leki w wielu przypadkach szkodzą, Oczywiście. żeby wracać do tego, co jest naturalne, bo przecież kurczę, my od dziecka, ja pamiętam, no pierwsze co, jak było przeziębienie, no to albo, albo gorączka, no to były naturalne metody. Herbatka z malin, tu Wita, imbir. jasny, Jak była gorączka, to kogiel-mogiel z miodem i gorące mleko, ale to było mleko od krowy, tak, mleko od a krowy. nie Tak. Było supermarketu, mleko bo kiedyś podobne. takiego nie było. Tak. Więc no, pytanie, co się z nami dzieje, że my od tego uciekamy, zamiast wracać do tego, co nam służy. Tak, tak, to jest właśnie to. Tak, znaczy celowo oczywiście o to po prostu pytam, żeby wywołać wilka z lasu, że tak powiem, bo się nam usiłuje robić sieczkę i to taką wredną sieczkę, nie mówię wody, bo nasz mózg zawiera ponad 90% wody, kochani, to jest inna sprawa.
I to jest dzięki tej wodzie w ogóle mózg żyje, ale to tak na marginesie. Natomiast naprawdę robi się nam taką papkę z najgorszych, że tak powiem, fast foodów przez maszynkę i nam się do mózgu to powiedzmy wtłacza. Oczywiście jest to pewna metafora, dlatego że ten lex szarlatan przyjęty przez Sejm, teraz ewentualnie będzie ta ustawa czekać do zatwierdzenia przez Senat i ewentualnie przez prezydenta RP, więc wejdzie, nie wejdzie, nie wiadomo, ale to było działanie absolutnie koncernów farmaceutycznych, żeby wyeliminować wszystko, co się da, bo jeżeli na przykład dzisiaj eliminuje się przepraszam, nie Rezonans? jest tylko biorezonans na przykład, badanie, jakieś inne historie, no przecież to jest chore. To jest chore. Dlatego, że jest to naprawdę rewelacyjna metoda i diagnostyczna, i ewentualnie terapeutyczna. Jest problem taki, żeby ludzie, którzy to praktykują, byli fachowcami w swojej dziedzinie. Bo są lekarze i lekarze, są szewcy i szewcy, są fryzjerzy i fryzjerzy. Zgadza się? Zgadza się. Różnie bywa, nauczyciele i nauczyciele. Do jednego nauczyciela na korepetycję w ogóle tłumy walą, a inny po prostu wiadomo, jakie są opinie. A więc kwestia po prostu zdolności tego całego terapeuty, a nie wywalać dziecko z kąpielą, bo nie ma dowodów naukowych. Ta base medicine nie zatwierdza tego. Bzdury na kółkach i sprawa załatwiona. No ale mniejsza z tym. Dobrze, ale już będziemy pomalutku zmierzać ku końcowi. Mamy prawie godzinkę naszej rozmowy i bardzo fajnie. Elu, masz swój gabinet w Siedlcach. Tak. Namawiam w tej chwili wszystkich do tego, zresztą widzicie, jak ta rozmowa przebiega, żeby korzystać z tych zabiegów hydrokolonterapii. Najpierw się dzwonić z Elą. Ja w opisie audycji podam oczywiście dane do Elżbiety, do jej gabinetu. Byłem w tym gabinecie. Przepraszam, jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo tu się trochę wymądrzam, podpytuję, zadaję pewne pytania, ale dlaczego? Dlatego, że ja sam przechodziłem kilkakrotnie przez te zabiegi hydrokolonterapii. Widziałem, co z moich wiele lat temu jeszcze w Lublinie między innymi, co przez te rury wypływa, więc mniej więcej wiem, jak to przebiega. Kazano mi zdjąć moje spodnie i majtki, przepraszam, ale jestem strasznie dosłowny czasami. Kazano mi nałożyć inne majteczki z taką dziurką, że tak powiem, rozcięciem z tyłu. Przechodziłem również kolonoskopię, mając chyba prawie 60, tak, prawie 60, a więc tak samo to się odbywało. No po prostu lekarz mi wetknął w mało, jak to mówi się, szlachetne zakończenie naszych pleców, ale to jest takie piękne, zwłaszcza u dziewczyn. Panowie to lubią, że tak powiem. I widziałem na monitorze, co się dzieje podczas kolonoskopii. Tam było takie rozpychanie przez taką, no, cały system. Widziałem wszystko na monitorze i lekarz mi powiedział: i proszę pana, za 10 lat dopiero, żadnych stanów zapalnych, żadnych polipów, czyściutko. Sprawa załatwiona była. Oczywiście przed tym zabiegiem kolonoskopii też nie mogłem jeść, zwłaszcza jakichś pestkowych jagód i takich innych, bo to się by poprzelepiało i tak dalej. I też robiłem taką płukankę w przeddzień. Okropne to było, bo to było straszliwie słodkie, a ja już wcześniej sam sobie robiłem również taką hydrokolonterapię, ale może nie do końca ale oczyszczanie jelit solanką. Solanką Ale to trzeba trzeba unieść. ostrożnie i nie każdy sam Nie to każdemu powinien to robić. służy, oczywiście, ale ponieważ ja jestem kamikadze, więc lubię wypróbowywać wszystko na sobie, żeby wiedzieć, jak to. Teoria jest teorią, a dopiero praktyka, rzeczywistość, doświadczenie weryfikuje tą teorię. Przeszedłem to w bardzo prosty sposób, robiłem to wiele razy. To akurat była woda, no tak się przygotowuje jak wodę na ogórki, mniej więcej na litr wody odpowiednia ilość soli i tak dalej, pije się 12 szklanek, szklanka praktycznie po szklance, bardzo szybko i tak dalej, i tam odpowiednie ćwiczenia fizyczne, żeby ta
solanka szybko do jelita Poruszyć. wstała i na początku to płynie, dopiero po 6. szklance u mnie akurat to było, zaczynało wypływać, a później to już była czysta woda, tylko przepraszam, dupcia trochę piekła, bo od soli. Więc ja jestem bardzo taki drastyczny w tym opisie. Dobrze. Elu, już tak koniec naszej rozmowy. Wyobraź sobie, że na razie może nas ogląda kilkadziesiąt, będzie osób, może kilkaset, a może później kilka tysięcy ludzi i tak dalej, i tak dalej. I mogłabyś im zostawić tylko jedno zdanie, które naprawdę może wpłynąć na ich zdrowie. Wiem, że zadaję ci trudne polecenie. Jakie to byłoby zdanie takie jakby kluczowe? To, co czujesz, po prostu powiedz. Kurczę, no trudne zadanie, bo to jedno zdanie, w jednym zdaniu będzie ciężko. Możesz je rozbudować. Ja też Znaczy, rozbudowuję jedne zdania. my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie i za nasze życie. Mamy intuicję. Można nam coś kazać, można nam czegoś zabraniać, ale tym powinniśmy się kierować i przede wszystkim patrzeć na objawy i słuchać swojego organizmu, bo ono nigdy nas nie okłamie. Mhm. On nie okłamie nas. Jeżeli są jakieś symptomy, to warto po prostu zwrócić się do różnych osób, takich jak ty, takich jak ja, i nie zawsze musi się to skończyć zabiegiem, Tak, tak? tak, Ale można poszukać drogi, tak. jak sobie pomóc, jak nie doprowadzić do chorób zwyczajnie w świecie. Tak, do takiego pogarszającego się ciągle samopoczucia, aż w końcu Dokładnie, się skończy naprawdę poważnym problemem. dokładnie, Mhm. dokładnie. Bo najważniejsze jest zapobiegać Zapobiegać. na wszelkie sposoby. Tak. I to jest E, clue. Badaj się wcześniej, żeby szybko wykryć i będziemy cię leczyć. O nie, jestem tego absolutnym wrogiem. Nie jestem wrogiem badań. Słuchajcie, bardzo sensowne jest pójście do lekarza, skierowanie na różnego rodzaju badania i tak dalej, ale to nie jest jakby rozwiązanie ostateczne. Warto wiedzieć, więc chodźcie na badania. Dlaczego by nie? Natomiast tu chodzi o to, żebyśmy codziennie zadbali, bo zdrowia nie buduje się w dniu diagnozy. Buduje się każdego dnia Każdego dnia, poprzez dokładnie. setki małych kompletnie decyzji. Te decyzje podejmujemy przy stole, w łóżku, podczas odpoczynku, podczas ruchu, podczas codziennej troski o własny organizm i wsłuchiwanie się w jego odgłosy. I teraz, kochani, jeżeli z tej całej naszej rozmowy dzisiejszej, trochę może bulwersującej, drastycznej pod pewnymi względami, mielibyście zapamiętać jedną rzecz, to według mnie fajnie byłoby, żeby to była myśl, że profilaktyka nie zaczyna się w gabinecie lekarskim, bo jest wówczas za późno. Że zaczyna się ta profilaktyka od naszej codziennej uważności na sygnały, o czym Elżbieta właśnie mówiła. Codzienna uważność na sygnały. Boli cię ciągle głowa. Dlaczego? Jelito i wątroba. Bo jeżeli krew jest zatruta, za dużo różnego dziadostwa i ta krew dochodzi do wątroby, a wątroba wykonuje najgorszą, najtrudniejszą pracę w organizmie, bo to jest taki utylizator śmieci, Śmieci, tak. ale ona nie została stworzona do śmieci chemicznych, to ta krew dopływa do wątroby, ale wątroba mówi, stary, ale Już ja nie nie daje mogę rady. obrobić tego, zatrzymaj się krew. Ale krew mówi, ale ja nie mogę się zatrzymać, ja muszę krążyć. No to żyłą wrotną wraca do krwiobiegu, przy okazji do mózgu i zatruwa nam mózg. Braki tlenu w dodatku w związku z tym. Zakwaszenie organizmu, tak niepopularne, bzdura, nie istnieje, czyli kwasica metaboliczna. Poruszyłeś mocny temat. Ale ja jestem od tego, żeby właśnie poruszyć mocne tematy. Czasami mówię, trzeba wziąć gościa za klapy i strząsnąć nim, żeby coś tam doszło. Kochani, nie dotyczy to do was. Wy jesteście inni. A więc mówię o pewnych sygnałach, które trzeba rejestrować i zastanawiać się, o co chodzi. Ja wiem, że raz, drugi, trzeci, a dobra, jakiś tam przypadek, zjadłem coś, gorzej się czuję. Ale jeżeli to jest powtórka, powtórka i powtórka,
Oto trzeba się nad tym zastanowić. Elu, bardzo Ci dziękuję za tą bardzo, przynajmniej dla mnie, inspirującą rozmowę. Dla mnie również. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście. Ciekaw jestem, jaka będzie, kochani, Wasza opinia. Wyraźcie ją poprzez lajkowania, poprzez komentarze. Napiszcie otwarcie, co o tym myślicie i tak dalej. No po prostu, jeżeli uznacie, że rozmowa była wartościowa, to po prostu podziękujcie w ten sposób, tak energetycznie, wyrównanie poprzez te lajki, poprzez dzielenie się linkami do tej rozmowy ze znajomymi. Zamierzcie gdzieś tam na Face'ach, swoich tych social mediach i tak dalej i propagujcie to dalej. Jesteśmy w stanie Wam po prostu pomóc tutaj, bo jak widzicie, no jest masa różnych naprawdę świetnych fachowców tutaj na tym kanale. Robię wywiady, sam robię pewne rzeczy. Przecież jeżeli ktoś chce, ma ode mnie za free dosłownie i od Elżbiety dzisiaj za darmo po prostu tą całą po prostu wiedzę. Natomiast zapraszam jeszcze raz do korzystania tym razem z zabiegów hydrokolonterapii u Elżbieta Szczerbaciuk, Siedlce, Piłsudskiego 19, pierwsze piętro. Wiem, bo tam też dotarłem. Myślę, że to nie pierwsze nasze spotkanie było, że tam też trafię. Ja też 100 parę kilometrów do Siedlec ode mnie, to nie jest problem, a więc też pewnie skorzystam z zabiegów i nie tylko ja. Już widzę, kogo mógłbym z mojej miejscowości podesłać tam do ciebie, Elu, ale to zobaczymy, Proszę. to będzie ich oczywiście decyzja. I cóż, kochani, bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami, że nas wysłuchujecie, że nas oglądacie, że reagujecie. Życzę Wam wszelkiego dobra, przede wszystkim wspaniałego Zdrowie. dnia. Sprawa załatwiona. Cześć, trzymajcie się jeszcze raz. Elu, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam.